blokada robi robotę. Cicho, nie mów, bo nie będą chcieli jechać, bo nie wszyscy mają. A few moments later. Olej mu się leje. Co się leje? Olej. Gdzie? Takie zdążyłem. O blokadzie Logride, odcinek 475. Szybka diagnostyka, szybka diagnoza w terenie pozwoliła stwierdzić, że zerwało się mocowanie. No niestety mocowanie pociągło za sobą pęknięcie obudowy, więc pewnie tam też jest gwint wyrwany. Więc będzie trzeba rozebrać i zobaczyć, co tam się wydarzyło więcej. Ale największą ciekawostką jest to, co zobaczyłem dopiero jak wszedłem do kanału. Otóż nie mam pojęcia, co się wydarzyło tutaj. Otóż prawdopodobnie kolejna przekręcona półośka. Ale dlaczego i co się wydarzyło, powiem się dopiero jak rozbiorę znowu tylny most. Żeby zdemontować dyfer, wystarczy odkręcić tylko jedną zwrotnicę. Teraz jak odkręcę dwie śruby od dyfra trzymającego na poduszkach, w szysankach, to będę mógł uwolnić drugą półośkę bez ściągania drugiego koła. Że jak robić, żeby się jak najmniej narobić. Ukręcona półoś to jedna, a tu jest ciąg dalszy awarii, czyli pęknięcie obudowy całego dyferencjału. Pęknięcie idzie praktycznie przez całą obudowę wzdłuż prawdopodobnie do śruby, więc pewnie jak odkręcę, to będą dwie części. Ciężko to dostać na rynku wtórnym, więc albo się uda zespawać, albo będzie trzeba szukać pełnego nowego dyfra, czego wolałbym uniknąć, ale zobaczymy. No i pytanie jeszcze, skoro się rozwaliło, skoro w środku powstał jakiś luz, o ile powstał, ukręciło półośkę, coś się przyblokowało, no pytanie, czy w środku mechanizm jest w całości. Ale to dopiero jak rozkręcę, to będę w stanie coś więcej powiedzieć. Rozkręciłem obudowę sprzęgła wielopłytkowego i moim oczom ukazało się takie coś. Bardzo dużo oleju, który gdzieś z tej obudowy jednak wypływa. A już mi się udało ustalić, że problemem jest ten ring tutaj w środku. Musiałem się dostać do niego, spróbować dokręcić jeszcze tą śrubę tutaj w środku jakąś długą nasadką, ale najważniejsze zdemontować o-ring, wymienić na nowy, no i tutaj cała komora sprzęgła powinna być jednak sucha. Kluczem do segerów wytargałem zimmering. Trzeba pomierzyć, poszukać nowy i temat mostu załatwiony. 52 wewnętrzna, 72 zewnętrzna, no i 10 około wysokość. Takiego zimmeringu musimy szukać. Jeszcze taka jedna ważna informacja odnośnie zimmeringów. Jakbyście musieli je wymieniać, koniecznie zmierzcie średnicę wewnętrzną, mierząc na sprzęgle wielopłytkowym. Dlatego, że tutaj mamy dwa rozmiary. Jest 50 albo 52. Nie sądziłem, że tak ciężko od ręki będzie gdzieś dostać taki zimmering. Od ręki się nie udało, żadna hurtownia, żaden sklep. Nikt tego nie miał, na szczęście udało się dobrać za bagatela 16 zł na jakimś sklepie internetowym z zimmeringami. Co się dało wytrzeć, to wytarte. Pamiętajcie, żeby wpiąć kostkę. Te dwa razy potem nie rozbierać wszystkiego. Na obudowie są takie dwie wypustki, po których wiadomo w jakiej pozycji ułożyć z powrotem obudowę, jak ją założyć. No i zostało to tylko poskręcać. Winowajcami ukręconej półosi był luz na kole talerzowym i luz na śrubie od ataku, co widzieliście wcześniej w filmiku. A wszystko doprawiło jeszcze uderzenie dyfrem o kamień na torze offroadowym.
Na szczęście żaden mechanizm nie ucierpiał, więc liczę, że wszystko jak się poskłada za założoną półośkę, to jeszcze trochę pośmiga. Co się dało, to poskręcane. Co się dało, to wyczyszczone. Więc zostało tylko złożyć. Zimmeringi oczywiście nowe. Uszczelniacze. No to szkoda potem 2 razy jedną robotę wykonywać, a takie uszczelniacze nie są drogie. Zawsze mam w garażu zapasowe na tył. A na wszystko wisienka na torcie. Obudowa zespawana, uratowana. W tym miejscu pozdrawiam teścia i Magiką z Huty Batory, którzy ogarnęli mi taką piękną rzecz. Pozwoliło mi to oszczędzić kupę pieniędzy, zamiast wymieniać cały dyfer. Mam piękną, wyspawaną obudowę. Także zostało tylko zasilikonować dookoła, poskładać i można cieszyć się jazdą. Prowizoryczne czujniki ABS-u, właściwie prowizoryczne końcówki. Przejeździły ze mną 2 miesiące. Sprawdziły się, ABS działał bez napędu. Więcej o tym głupim pomyśle znajdziecie w filmiku o jeździe bez napędu tylnego. I tak oto tanim kosztem udało się zreanimować dyfer. Więc co, łapka w górę i widzimy się na fejsie, na zlotach albo w kolejnym filmiku z serii Motamy, czy tam coś psujemy z DOR. Do zobaczenia!